Witam serdecznie. Dzisiaj po południu kurs dolara, jak wygląda cykl na PLN i gdzie jesteśmy dziś. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, zachęcam wszystkich do polubienia naszego profilu na Instagramie. Link tam na dole w opisie, żeby zobaczyć, żebyście mogli patrzeć, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Kurs dolara, jak wygląda cykl na PLN i gdzie jesteśmy dziś. Ze względu na to, że w pierwszej części dzisiejszego dnia wystąpiła kolejna fala osłabienia krajowej waluty, ale dzieje się to na wszystkich parach związanych z walutami naszego regionu, więc widać, że jakiś podmiot zaczyna się wycofywać z naszego kraju, ale pytanie jest, co dalej z krajową walutą. Kurs dolara nas będzie szczególnie teraz interpretować oraz jak wygląda cykl na polskim złotym i gdzie dokładnie jesteśmy dziś. Dla przypomnienia, rozpoczynamy cykl obniżek stóp procentowych i wygląda na to, że jak popatrzymy sobie na te wskazania rynku pieniężnego odnośnie tego, jak rynek wycenia na dziś, na teraz, gdzie mogą być stopy procentowe na przełomie 2024 i 2025, czyli mniej więcej nieco za rok od obecnego czasu, to widzimy, że rynek spodziewa się cięcia stóp procentowych nawet o kolejne 200 punktów bazowych, czyli spadku stóp procentowych 6% do około 4%. To naprawdę ma być w rynku teraz dyskontowane, a taka skala obniżek stóp procentowych może być szybka, może być naprawdę dynamiczna, ponieważ już teraz w rynku jest w cenach to, że w październiku, już za 3 tygodnie będzie następne obniżenie stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Dlatego też początek cyklu obniżek stóp procentowych jest w Polsce bardzo dynamiczny i rynek nastawia się, że faktycznie tak będzie, a to oznacza nieco osłabienie atrakcyjności naszego kraju. Ale od perspektyw inflacyjnych zależy to, czy ta realna stopa procentowa, która dla polskich aktywów jest już dodatnia od kilku miesięcy, będzie się utrzymywała także w 2024 roku, a to pozwoli na to odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka będzie skala atrakcyjności złotego w kolejnych okresach, w kolejnych miesiącach i w kolejnych kwartałach i w 2024 roku. Zaczynamy analizę dzisiejszych wydarzeń na rynku złotego od kursu euro do złotego, gdzie nawet sięgnęliśmy poziomu 4,70, a przypominam, jest to miejsce, gdzie przebiega kolejne zniesienie Fibonacciego 61,8% i dopiero pokonanie tego poziomu sprawi, że będzie można twierdzić, że w krótkim terminie występuje naprawdę dynamiczna fala osłabienia krajowej waluty, która może jeszcze potrwać w krótkim terminie nieco dłużej. Natomiast jeżeli popatrzymy na dolar złotego, to dopiero sięgamy okolic oporu 38,2% całej fali umocnienia złotego z ostatnich miesięcy, to są okolice 4,37%, więc jeżeli dodamy euro złotego do dolar złotego, wyciągniemy średnią arytmetyczną, to widzimy, że jesteśmy teraz na zniesieniu 50% całej fali aprecjacji umocnienia krajowej waluty na przestrzeni ostatnich 10 miesięcy, która rozpoczęła się w listopadzie 2022 roku. I teraz zobaczmy, co może się wkrótce wydarzyć i jaka jest analiza cykli gospodarczych na rynku krajowej waluty. I na następnym wykresie jasno i dobitnie widzimy, jaka jest teraz faza cyklu dla krajowej waluty. Okazuje się, że szczyt cyklu przeciwko krajowej walucie był dokładnie w listopadzie 2022 roku i faktycznie rynek zaczął wtedy tworzyć swoje ekstremum i zaczęliśmy umocnienie krajowej waluty. I co jest bardzo ciekawe, dno tego cyklu, czyli największa siła krajowej waluty, ma przypaść dopiero na czerwiec 2024 roku. Czyli wniosek jest taki, że jesteśmy teraz cały czas w średnioterminowej fali umocnienia krajowej waluty i wygląda na to, że to podbicie, które teraz jest tylko korektą. Jest tylko korektą w silnym trendzie aprecjacji umocnienia krajowej waluty. Dlatego też ja osobiście podchodzę do tej analizy w taki sposób, że uważam, że jest słuszna i nastawiam się na dalsze umocnienie, aprecjację krajowej
waluty, czyli spodziewam się dalszego spadku par związanych z euro, czy też dolar złotym. Spodziewam się ruchu w kierunku ostatnich minimów i nawet ich pokonania. Lepiej ten cykl widać na następnym wykresie, gdzie widzimy, że jest jeszcze że jest prawie 10 miesięcy do tego, żeby dalej umacniać krajową walutę. Przypominam, że analiza cykli mówi, że szczyt umocnienia, szczyt siły krajowej waluty ma przypaść na czerwiec 2024 roku. Jak zobaczymy, co się dzisiaj dzieje na polskich obligacjach, to widzimy, że rentowności cały czas są pod poziomem 5,60 na polskich dziesiątkach, czyli nie można mówić tutaj o tym, że inwestorzy zagraniczni uciekają z naszego kraju. Obligacje są bardzo stabilne, są poniżej na poziomach rentowności sprzed tych decyzji o obniżkach stóp procentowych. No i bardzo podobnie wygląda na to, że zaczyna się zachowywać Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Dzisiaj także mamy sesję spokojną. Na razie nic tutaj nowego się nie dzieje. Widać, że wsparcia w rejonie 1900-1930 działają i zobaczymy, co się wkrótce może wydarzyć, ze względu na to, że także znalazłem kilka ciekawych wykresów pokazujących cykle i fazę cyklów, w których teraz jesteśmy na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jeżeli zobaczymy na wskaźniki wyprzedzające koniunkturę LEI dla najważniejszych gospodarek na świecie, to one sygnalizują, że ożywienie gospodarcze właśnie się zaczęło. I na tym wykresie widzimy, a te wykresy zaczerpnąłem z fantastycznej analizy Quercus TFI, że mamy tutaj do czynienia teraz z dopiero początkową fazą dyskontowania ożywienia gospodarczego. I kiedy zobaczymy, jak WIG, nasz flagowy indeks warszawskiej giełdy papierów wartościowych, wygląda na tle cyklu Kitchina, to także wniosek jest bardzo jednoznaczny i on także sygnalizuje, że mniej więcej w połowie przyszłego roku, czyli także w okolicach czerwca 2024 roku ma przypaść apogeum siły warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Więc wniosek jest jednoznaczny. Presja na rzecz polskich aktywów powinna być obserwowana, złoty powinien być kupowany. To, co się teraz dzieje, wygląda na to, że jest promocją dla tych wszystkich, którzy liczą na umocnienie krajowej waluty, że Warszawska Giełda Papierów Wartościowych powinna dalej zyskiwać na wartości i w przyszłym roku powinna także pokazywać swoją siłę. Prawdopodobnie na przełomie drugiego i trzeciego kwartału będziemy mogli się spodziewać apogeum tej siły. Ta analiza jest bardzo zbieżna z tym, co wynika z analizy cyklu prezydenckiego dla gospodarki, dla giełdy papierów wartościowych na Wall Street. Dlatego też moim zdaniem jest 70-75% prawdopodobieństwa, że do końca tego roku złoty będzie silniejszy niż obecne poziomy, giełda papierów wartościowych będzie na poziomach wyższych. No i jest ogromnie prawdopodobne, 80, nawet więcej prawdopodobieństwa, że za rok, kiedy się spotkamy, to złoty będzie zdecydowanie silniejszy, a giełda papierów wartościowych będzie na zdecydowanie wyższych poziomach. Tak wygląda analiza cykli na PLN, tak wygląda cykl na PLN, tak wygląda cykl na giełdzie papierów wartościowych. Kurs dolara jest najbardziej zmienny i on powinien najbardziej dynamicznie reagować na to, co się dzieje. Przypominam, złoty jest przede wszystkim uzależniony od tendencji na amerykańskim dolarze, na eurodolarze. I to od tej pary będzie zależało to, co się wydarzy na krajowych aktywach. Jeżeli eurodolar po jutrzejszych danych o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, po decyzji ECB zacznie wracać do tendencji wzrostowych, to także umocnienie krajowej waluty będzie obserwowane i to jest właśnie główny wyznacznik tego, co będzie wpływać na siłę albo słabość krajowej waluty. Ja osobiście spodziewam się umocnienia krajowej waluty i uważam to, co się teraz dzieje, za promocję krajowych aktywów. I drodzy Państwo, co jest także niezwykle istotne, to to, że taka sytuacja, jaka teraz ma miejsce, zdarza się bardzo rzadko. No i prawdopodobnie przez znaczącą część eksporterów jest to wyśmienita okazja do tego, żeby zabezpieczać swoje przyszłe przepływy finansowe i myślę, że też naprawdę wiele różnych podmiotów gospodarczych związanych z handlem międzynarodowym, zwłaszcza eksporterów, wykorzystuje te poziomy do tego, żeby przeprowadzać transakcje zabezpieczające. I teraz, kiedy, drodzy Państwo, jesteśmy już na końcu tej analizy poświęconej polskim aktywom, naprawdę polecam analizę z różnych innych źródeł, żeby zrozumieć to, co się dzieje na krajowych aktywach. Przypominam, tam na dole są podlinkowane specjalne raporty poświęcone
temu, co się dzieje na rynku krajowych aktywów, czy czas na obniżki stóp procentowych, czy będą dalsze obniżki stóp procentowych, oraz ten fantastyczny materiał o umyśle łowcy, jak myślą profesjonalni traderzy w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy. Mamy ogromną zmienność. Ten materiał jest szczególnie istotny, więc zachęcam do tego, żeby się z nim zapoznawać. Oba te materiały oraz także inne są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu i naprawdę zachęcam do tego, żeby się z nimi zapoznawać, żeby zdecydowanie zmniejszać ryzyko własnych inwestycji i zwiększać prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu własnych inwestycji. Naprawdę te materiały podlinkowane tam na dole warto znać. No i teraz szybki przegląd tego, co się dzieje na rynkach międzynarodowych. Dzisiaj poznaliśmy wstępny wrześniowy odczyt wskaźników Z dla niemieckiej gospodarki. Okazał się być on nieco wyższy niż zakładały prognozy. To jest dobra informacja, może sygnalizować, że niemiecka gospodarka stara się chwycić tutaj swoje dno tego osłabienia gospodarczego, które rozpoczęło się na początku letnich wakacji. Na razie euro-dolar pozostaje dość stabilny. Mamy próbę powrotu w rejonie 1,07. Giełda papierów wartościowych obserwowana na podstawie futures na indeks Standard pokazuje lekkie negatywne nastroje. Indeks DAX także próbuje zbliżyć się do swojego kluczowego wsparcia w rejonie 15 600 punktów. Na razie naprawdę nic tutaj nowego się nie dzieje. Ewidentnie rynki czekają na te jutrzejsze dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli na rynku euro-dolara nic się nie dzieje, na amerykańskich obligacjach także niewiele się dzieje, to obserwujemy także niewielką aktywność na rynku złota, chociaż była próba umocnienia, była próba wywołania tendencji spadkowej na cenie złota z powodu tego, co się dzieje na euro-dolarze. Natomiast jesteśmy generalnie cały czas w konsolidacji. Naprawdę trudno liczyć na to, że cena złota przebije poziom $1900 przed danymi o inflacji, które są niezwykle istotne. Cena srebra. Raz mamy wzrosty, raz mamy spadki, czyli typowa konsolidacja. Przypominam o gigantycznej korelacji między złotem a srebrem, więc jeżeli złoto będzie spadać, to prawdopodobnie srebro także będzie spadać i odwrotnie, a to, co się wydarzy na metalach szlachetnych, jest uzależnione od amerykańskiego dolara, a amerykański dolar jest uzależniony od tych danych, które jutro poznamy i od tych zmian percepcji do przyszłych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę warto być tego świadomym. Na cenie miedzi także tutaj nic nowego się nie dzieje, ale widać próby dalszych wzrostów na cenie ropy naftowej i prawdopodobnie próby te będą wkrótce przynosiły nam atak na psychologicznym poziomie $90 na ropie WTI. Warto być przygotowanym, że taki scenariusz będzie rozgrywany. Natomiast warto także zwrócić uwagę, że mamy próbę wzrostowego odbicia na Bitcoinie. Wczoraj była próba wywołania spadków, dzisiaj mamy próbę wywołania wzrostów. Na razie cały czas wszystko to jest wewnątrz konsolidacji, a na małej zmienności się to odbywa. No i po prostu czekamy, aż ta konsolidacja, która trwa już kolejny tydzień, się zakończy. W ogóle ta konsolidacja, która od pół roku na Bitcoinie ma miejsce, także żeby się zakończyła. Tak liczą na to inwestorzy, ale myślę, że te dane, które jutro poznamy o inflacji, mogą mieć także wpływ na wycenę Bitcoina i w takiej sytuacji Bitcoin powinien powielać to, co się wydarzy na przykład na euro-dolarze, powinien reagować na zmiany zachowania amerykańskiego dolara, więc kurs dolara także powinien mieć wpływ na tą najważniejszą kryptowalutę. I przypominam w tym miejscu jeszcze raz, dwa specjalne materiały podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Czas na obniżki stóp procentowych, czy będą kolejne, jak interpretować te wszystkie dane makroekonomiczne, które się pojawiają, oraz o umyśle łowcy, jak myślą profesjonalni traderzy w takich właśnie sytuacjach jak teraz, kiedy mamy gigantyczną zmienność, spory ruch. Część inwestorów nastawia się na to, że trwa panika na rynku krajowej waluty i jak w takiej sytuacji myślą ci profesjonalni traderzy. Te materiały podlinkowane są tam na dole w opisie i komentarzu. Naprawdę zachęcam, żeby się z nimi zapoznawać. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. Zachęcam do tego, żeby polubić nasz profil na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze. I widzimy się i słyszymy jutro. Poranku, wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć!